Cześć, witam Was moi drodzy bardzo serdecznie. Dziś pokażę Wam w jak prosty i naprawdę dość szybki sposób naprawić pralkę Franie wirnikową SHL z 1984 roku w tym przypadku. Jest to pralka wirnikowa produkowana przez zakłady metalowe Kielce. Na pewno dość dobrze znana praleczka wirnikowa. Tu Wam pokażę taką usterkę, która chyba raczej często występowała w tego typu pralkach. Mianowicie jest to taka usterka, gdy tutaj sobie włączymy, odpalimy silnik, wirnik staje w miejscu. Tutaj, no i tylko słyszymy taki nieprzyjemny, charakterystyczny dźwięk. W takim przypadku prawdopodobnie, w moim przypadku już na pewno, bo sprawdziłem sobie dokładnie, tu trzeba wymienić kondensator. No, tam przełomie, z tego co pamiętam, bo sprawdzałem to chyba dokładnie to niegdyś, na przełomie 80 lat, te właśnie kondensatory były tutaj montowane w pralkach Franiach SHL. Tutaj nie mówię o pralkach światowitkach, bo to inny typ pralek i przez inną firmę tutaj były produkowane, ale w tym przypadku, jeśli chodzi o SHL-ki, właśnie były te kondensatory na pewno po 80 latach. Może nie zawsze, ale w większości przypadkach tak było. Na pewno w tym silniku tego typu, który za chwilę zobaczycie sobie pod pokrywą tutaj metalową, osłaniającą tutaj tył pralki. No i żeby tutaj sobie spokojnie zdemontować tą osłonę metalową tyłu pralki, tutaj wystarczy odkręcić śrubokrętem płaskim, tutaj bardzo prosty sposób, tu jest tylko i wyłącznie jedna śrubeczka. No i tu widzimy z prawej strony jest kondensator. Dlaczego tak jest, że ja w tym przypadku muszę wymieniać te kondensatory? Jak się to w ogóle stało? A tak się stało, że kupiłem sobie dwie nówki pralki SHL-ki. Jedna była z 1984 roku, właśnie ta, którą teraz naprawiam, a druga z 1987 roku. Obydwie pralki były to naprawdę nigdy nieużywane. No i to się stało właśnie, że odpaliłem sobie testowo dwie praleczki. Prałem sobie tam, troszkę było ciężko, bo tam wrzuciłem parę ręczników, wodę na full. Prały maksymalnie 2 godziny, no i padły. Zatrzymały się. Jedna, w tym przypadku akurat ta szara, chodziła później 8 minut. No i tutaj strasznie się zadymiło, wiatrak odpadł i tak dalej. Ale jak widzicie, z potem sobie zamontowałem wiatrak i wszystko działa jak powinno. W tym przypadku nie stało się nic z silnikiem, więc nie ma żadnych obaw. Tutaj nie muszę w tym przypadku wymieniać silnika. A jeśli chodzi o właśnie kondensatory, muszę wymienić w dwóch pralkach. Z tego co się dowiedziałem, no mimo pralki nowiutkie, nieużywane, ale jednak kondensatory w tym przypadku po prostu, no z biegiem lat, niby nieużywane, no po prostu straciły swoje właściwości. No i teraz Wam pokazuję, jak to wygląda bez kondensatora. Możemy sobie tutaj, widzicie, tylko i wyłącznie dłonią sobie sprawdzać i sobie po prostu sobie musimy dłonią działać, jeśli w ogóle chcemy taką pralkę użytkować bez kondensatora. Jeśli na przykład sobie bardzo uszczelny, ale jeśli lepiej sobie go zamontować i mieć po prostu praleczkę jak nową. Też martwiłem się, że takie właśnie części kondensatory będzie ciężko będzie je po prostu odnaleźć, odszukać właśnie na popularnych stronach internetowych, wiecie jakich sobie odnalazłem. Tam producent pisali mi tam sprzedawca, że nie chce mi odpowiedzieć, czy faktycznie spasuje się do tej pralki, może się coś stać i tak dalej, a ja zaryzykowałem po prostu, no i zamontowałem i naprawdę no nie narzekam, bardzo fajnie to wszystko działa, więc również polecam sobie takie części zakupić. Teraz Wam pokażę właśnie ten nowy kondensator. Jest znacznie mniejszej wielkości. W tym przypadku i widzimy dokładne informacje 400 W, 450 i chyba tam 500. Także u mnie w tym starych było 400, zobaczymy za chwilę sobie dokładnie. I tutaj użyjemy klucza płaskiego 13, tak jest. Tak więc widzicie, tutaj wystarczy klucz płaski 13, by tutaj to sobie odkręcić. W niektórych SHL-kach zamontowano ten kondensator na samym dole. Jeszcze taki dodatkowy otwór jest specjalnie
stworzony, żeby po prostu wyłączyć sobie kondensator od silnika, żeby to było wspólnie połączone, ale w tym przypadku akurat zamontowali to jednolicie, więc musimy też odkręcić sobie jedną część silnika. O, i widzicie, jest nakrętka, tutaj 13, podkładka, później jest guma mocująca, tutaj usztywniająca i pod gumą już mamy płytkę metalową. Za chwilę Wam to dokładnie pokażę, jak to ma dokładnie iść, bo później, jeśli to założycie w nieodpowiedni sposób, to będziecie mieli naprawdę bardzo ciężko to wszystko przykręcić do kupy i też może taka się przydarzyć Wam trudność, taki problem, że później, gdy będziecie po prostu to przekręcać, no to taki będzie problem, że po prostu będzie się z drugiej strony obkręcać, a tak naprawdę w tym przypadku jest bardzo mało miejsca, żeby tam z drugiej strony sobie podtrzymać tam kobinerkami czy drugą 13, żeby to po prostu sobie uchwycić i dość mocno odpowiednio przykręcić, więc tak musicie zrobić, jak Wam pokażę na filmiku. Dokładnie Wam to wszystko instruktażowo pokażę. Jeśli chodzi o same SHL-ki, tutaj wiadomo, że już są nieprodukowane dłuższy okres czasu, chyba tam, nie wiem dokładnie, powiem Wam, że od 90 roku chyba już nie. Jak ta jest 87, to już chyba 88 chyba jeszcze był, ale później już nie było i był koniec. Z tego co wiem, wiadomo, że są produkowane nadal, chyba światowitki. Tu dokładnie widzicie informacje. Mamy tu 7, dokładne dane, które powinny być. To 7,5 i 400 W. To są najważniejsze informacje, które musimy wyszukiwać w internecie. W moim przypadku kupiłem naprawdę za grosze, bo DM za 2 bodajże 12 zł. Były droższe, ale już mówiłem, kupię tanie. Zobaczymy, co to w ogóle będzie, bo może taka sytuacja się zdarzyć, że akurat będą nieodpowiednie. Ale jest wszystko ok. Teraz przykładamy sobie tą płytkę metalową, którą musimy oczywiście zamontować na kondensatorze drugim, tym mniejszym, nowym. I w tym przypadku akurat jest klucz płaski 12, więc jeśli kupicie taki sam, to musicie mieć tutaj klucz płaski 12 i klucz płaski 13. Tak to wygląda w skrócie i oczywiście jakiś płaski, solidny śrubokręt. Tak więc jeśli w ogóle nie posiadacie tutaj żadnych śrubokrętów, płaskich kluczy, więc takie 3 Wam są potrzebne do tego, by tutaj poprawnie sobie i w szybki sposób to wymontować, zamontować i cieszyć się długimi latami taką praleczką. Tu jak wspominałem wielokrotnie, pewnie dobrze o tym wiecie, że jeśli chodzi o pralkę SHL-kę, to jest bardzo solidna i niezawodna praleczka, tutaj wykonana tutaj jeśli chodzi o wnętrze tej pralki jest wykonane ocynkowane, tak samo wirnik jest ocynkowany, solidny, metalowy. W światowitkach było tak, że były tam plastikowe, z tego co wiem, z tego co miałem, wszystkie były plastikowe, tutaj jest metalowy wirniczek, jest bardzo solidny i tam były emalia, a w tym przypadku jest ocynk. Wiadomo, że ocynk i emalia to dwa różne zastosowania. Bardzo fajne się to sprawdza, jeśli chodzi o akustykę przy nagrywaniu pralek, bo takie właśnie sobie wykonuję na drugim kanale. I teraz Wam pokazałem dokładnie, jak to ma wyglądać, żebyście później nie mieli problemów z ponownym montażem tej części zamiennej. I nakładamy sobie, zobaczcie, śrubę mocującą od samego dołu, później silnik idzie, na silnik idzie, nakładamy sobie kondensator, a później na kondensator nakładamy gumę. Tutaj chyba źle to pokazałem Wam, a to tak ma być. Kondensator, potem na kondensator gumę i na spód nakładamy blaszkę, później na blaszkę tą gumę mocującą. Na gumę mocującą nakładkę, podkładkę i na samym końcu nakrętkę, tutaj w rozmiarze 13 mm. Tutaj dość długi film, nie starałem się go tak naprawdę tutaj zmniejszać, ucinać i tak dalej. Myślę, że
Jeśli chodzi o informacje, tutaj dowiecie się wszystkiego w tych właśnie 13 czy 14 minutach. Mam nadzieję, że Wam pomogłem. No tym bardziej, że z tego co widzę, nie ma w ogóle takich poradników na internecie. Jeśli chodzi o YouTube, tak samo nie ma, gdzie widzę. Jest taki jeden poradnik, gdzie światowidki jak naprawić dziennik, ale tylko w formacie zdjęć. No i też nie ma takiego omówienia. Także mam nadzieję, że Wam pomogłem. I teraz, teraz najważniejsze, jeśli sobie tutaj przykręcamy nakrętkę drugą mocowania silnika, to musimy odpowiednio naprężyć pasek klinowy. Jest to bardzo istotne, bo gdy sobie tutaj zbyt mocno sobie napniemy pasek klinowy, to w najgorszym przypadku po prostu nie będzie po prostu się kręcił wirnik, a w najgorszym przypadku po prostu zwyczajnie przepalicie coś, bo no, nie da rady tego uciągnąć. Więc to musi być nie za luźno, nie za mocno. Za luźno znowu będzie Wam oczywiście wypadał, więc to musicie zrobić to no tak mniej więcej. Jak widzicie, ja tak robię, żeby to nie było za mocno, nie za lekko. Jest ok. No wiadomo, lepiej żeby było bardziej tutaj, lepiej żeby tutaj bardziej było poluźnione niż zwężone, to na pewno. Tak, żeby nie było żadnych jakichś no, nieprzyjemnych później powikłań, problemów później z naszym silnikiem czy innymi elementami napędowymi. I teraz też bardzo ważne, jeśli chodzi o te wtyczki, musimy sobie założyć czerwona u góry musi być. To niezależnie czy pierwszy czy drugi pin. I jeśli chodzi o drugą wtyczkę tutaj musi być na dole. Jeśli chodzi o inne franie, SHL-ki podobnego typu, mogą tutaj być dwa rozgałęzienia, bo tutaj widzę połączone są w jednym miejscu, jeśli chodzi o kabel biały. Tutaj oczywiście nie jestem jakimś znawcą pralek frani, tak Wam powiem, tak naprawdę robię to pierwszy raz, tak po swojemu, taka amatorszczyzna, nie mógł się wysłowić, takie totalne na lajcie, ale myślę, że faktycznie Wam tutaj no, potrafię cokolwiek pomóc i taka lusterka będzie szybko rozwiązana i wasza praleczka SHL-ka no, odnajdzie tak naprawdę drugie życie do takich ciuszków brudnych itp. itd. I teraz sobie sprawdzimy, czy po takim takiej naprawie tak naprawdę tutaj wszystko będzie nam działać i funkcjonować. Myślę, że tak, że nie powinno być problemów, tym bardziej, że wcześniej to sobie sprawdzałem, żeby tutaj nie palnąć gapy. I uruchamiamy sobie silniczek.